Witajcie na kolejnej wyprawie. W dzisiejszym odcinku wybierzemy się wysoko w góry do wioski zwanej wsią partyzantów. To właśnie tutaj podczas okupacji Albanii przez wojska włoskie i niemieckie była główna siedziba ruchu oporu. Wybór miejsca nie był przypadkowy. Aby teraz dostać się do Triagiasu, trzeba pokonać stromą podjazdy oraz przejechać korytem rzeki. Wyobraźcie sobie więc, jak kiedyś ciężko byłoby zdobyć wioskę. Lecz wrogowie partyzantów znaleźli na to sposób. Zapytacie jaki? Dowiecie się w dalszej części odcinka. Zanim jednak zejdziemy na ziemię, odpowiadam na przewijające się od jakiegoś czasu pytanie w komentarzach. Tak, zmieniliśmy drona i jest nim DJI R2S. Zresztą dla ciekawych więcej info o nowym Erze zostawiam w linku pod tym filmem. Zaczynamy wyprawę. Ty, słuchajcie, jak latałem, to jest przeogromne miasto, my jesteśmy na samym wjeździe, ja nie wiem czy tam jeszcze głębiej nie wjechać i się po drodze nie wysadzać, że tak powiem. Natomiast to jest chyba ta dzika herbata, którą kupowaliśmy. Przynajmniej pachnie. Ale to nie wiem, jak jest coś tutaj z botaniki, to niech powie. Nie żebym cię poganiał, ale 2 godziny do zachodu, więc może No. Słuchajcie, mam radio. No to leć. Czekaj, 6, znasz, że cię będę was słuchał, w razie co będę dzwonił. I idziemy w stronę Konrada. I w kontakcie. Hello. Pojechali. Radio mam, aparat mam. Mam przepiękną, raczej pozostałości przepięknej wioski. Nie wiem, czy ta lampa mi się przyda, bo zobaczcie. Wszystko będzie raczej doskonale widoczne, ale jak jest to powiedzenie, że wywalam cię drzwiami, to wróć oknem, no to ja wróciłem ścianą. Tutaj były drzwi. Pozdro z fartem, Parszem. a ja sam zaraz będę jechał dalej, jeśli się da, bo ta droga jest coraz gorsza. Zostaw tutaj tą furę. Zobacz, co tam się dzieje. To już na to nawet drogi nie ma. Na piechotę tam idź. Po takim wstępie należy wam się kilka słów wyjaśnienia. Konkretnie ta miejscowość nazywa się Triagias i Vieter. Mam nadzieję, że dobrze to wymawiam. Jej historia rozpoczyna się 2 lata po zakończeniu I wojny światowej, czyli 1920 rok. Na dole mamy Vlorę, jedna z głównych baz włoskich, bo trzeba pamiętać o tym, że tą część Albanii okupowali właśnie faszyści. W okolicznych miejscowościach, w tej również, ale i tych położonych niżej, wzdłuż wybrzeża, zaczynają powstawać komunistyczne partyzantki. Jakby wzburzenie wśród ludzi rośnie i Albańczycy zaczynają walczyć o swoją wolność. Jako główną bazę, jedną z głównych baz, wybierają właśnie to miasto. To miasteczko jest niezamieszkane z wiadomych powodów. No, w sumie wy może jeszcze o tym nie wiecie. Ale widać, że jeszcze ludzie tutaj przychodzą, ponieważ są wydeptane tutaj ścieżki. No, nic dziwnego, no, jakby nie patrzeć, okoliczni mieszkańcy tu mieszkali ich dziadowie, pradziadowie. No i dla turystów to jest też bardzo ciekawe miejsce. Zobaczcie, tutaj była jakaś ziemianka. Ciekawi mnie ta tablica. Słyszeliśmy, że albański jest bardzo trudny do tłumaczenia. Nie żeby tłumacz Google był jakiś perfekcyjny, ale że to jest bardzo trudno. Zobaczcie. Mieszkanie, Sefer Ismaili i Merej, martyr domu, więc rozumiem, że w tym domu mieszkali państwo i to są ruiny ich domu. Podążając uliczkami Triagiasu, nie jest ciężko zauważyć, czemu to właśnie to miasto zostało wybrane, można powiedzieć, za taką siedzibę główną partyzantów. Jeśli jeszcze nie wiecie, to rozwieję wasze wątpliwości. Przed chwilą przechadzaliśmy się uliczkami, które są naprawdę wąskie. Atak tutaj by był przeogromnie ciężki, nawet gdyby wojska atakujące dostały się do tego miasta, a ostrzał by był praktycznie niemożliwy, ponieważ uliczki są wąskie i jest dużo zakrętów. No i kolejna sprawa, przede wszystkim jak widzicie, to co nas otacza, czyli wzgórza i góry, skutecznie i chyba najskuteczniej broniły tego miejsca, dlatego nigdy one nie zostało podbite, a dopiero musiało zostać spalone. Z drona macie świetny obraz, ale tu macie z bliska drogę, jaką się poruszaliśmy. Tam stoi nasz Władimir pod drzewkiem. Ale zauważcie, że znajdujemy się prawdopodobnie na głównym placu Triagiasu. Tak też w skrócie mówią o tym mieście, chociaż prawidłowy, ten nowy, że tak powiem, jest na dole. I tu zobaczcie, że wypływa źródło. I ta woda jest naprawdę czysta. Znaczy inaczej, nie ręczę za nią, za jej skład biologiczny, ale jeżeli byście kiedyś mieli taką możliwość,
to raczej bym się nie bał. Sami ją piliśmy, no nie tą, tylko w innych miejscach. Są górskie potoki sprowadzone i tak właśnie też sadzą, uprawy robią, tak? Że ta woda sobie ścieka kaskadowo. Właśnie to miasto partyzantów, nie tylko tak zwane przez nas, było dla mnie najważniejsze. Po prostu nikt bez terenówki nie dojedzie, nie ma takiej opcji. Są takie wielkie skały, pourywacie normalną osobówkę. Na przełomie 1 i 2 stycznia 1943 roku odbyła się, może niekoniecznie w tej wiosce, ale na okolicznych terenach, ale dalej nie bardzo ściśle związaną z tą wioską, bitwa właśnie sił włoskich z partyzantami. Jeden z głównych dowódców właśnie stacjonował tutaj w tej miejscowości Triagias. I efekt był taki, że Włosi zostali otoczeni, zdominowani, stracili ponad 100 ludzi, 80 osób dostało się do niewoli, a partyzanci zdobyli bodajże 2 czołgi, 29 karabinów maszynowych, mnóstwo amunicji. No generalnie Włosi przegrali z Kretesem. Kilka miesięcy później zbombardowały tą miejscowość. Oczywiście to, co z tego zostało, to zostało już doszczętnie spalone, także na ten moment to możemy oglądać tylko i wyłącznie takie ruiny, pomimo właśnie walk powstańców, którzy walczyli o swoją wolność. Wydaje mi się, że teraz wchodzimy do czegoś na wzór świątyni, kościoła, miejsca sakralnego, ze względu na jego wielkość. Przytłacza, można powiedzieć, właśnie ten budynek, w którym teraz się znajduje. Pobliskie, właśnie mniejsze. A teraz chciałbym opowiedzieć wam o pewnej misji partyzantów. Była to chyba jedna z najważniejszych misji, ale dowiedzieliśmy się o niej dopiero po śmierci Hodży, czyli po 1985 roku, ponieważ wcześniej bano się właśnie o ludzi, którzy pomogli aliantom. Historia zaczyna się w 1943 roku, kiedy to samolot startuje z Sycylii i leci do Włoch, dalej do Włoch, do południowych Włoch, do Bari. Napotykają na potężne chmury, zachmurzenia, wylatują z tych chmur, ale niestety w tym momencie już jest za późno, ponieważ piloci do końca nie wiedzą, gdzie dokładnie są. Myśląc, że będą lądować na terytorium Włoch, w rzeczywistości znaleźli się na terytorium Albanii, gdzie dostrzegły ich 2 myśliwce, niemieckie myśliwce, które już wtedy okupowały Albanię. No i chcąc uciekać przed nimi, udało im się bezpiecznie wylądować, ale gdzieś tutaj na wzgórzach, tych terenach albańskich. No i można powiedzieć, że ludzie, czyli w większości alianci, pielęgniarki, które właśnie kursowały z jednej strony na drugą stronę Włoch, aby transportować rannych, same stały się zagrożone, ponieważ znaleźliby ich wojska nazistowskie i pojmały albo rozstrzelały. Na szczęście trafili na partyzantów właśnie z takich wiosek jak m.in. Triagias i przez 600 mil ciężko walcząc ze sobą tak naprawdę, nie mając pożywienia, chodząc po tych górach, często w śniegu, bo zimy tu są naprawdę srogie. Trwało to parę miesięcy. Ostatecznie akcja udaje się i są dostarczeni do wybrzeży Albanii, gdzie bezpiecznie mogą odpłynąć już na wybrzeża Włoch. Partyzanci, ich ugrupowania naprawdę zmieniły losy tego państwa. Zresztą sam Hodża wywodzi się z partyzantki. Może nie dzięki nim, ale też oni brali w tym duży udział. Jakby Albania po II wojnie światowej nie została na przykład tak zniszczona jak Polska. Tu mi się wydaje, że trafiamy do jednej z chatek jakiegoś pasterza. Jak dobrze posłuchacie, to czasami w tle usłyszycie różne dziwne dźwięki i to są pasterze i wydaje mi się, że to są takie schronienia, jakby się zrobiło nagle, pogoda się załamała, żeby się mieli gdzie schronić. To jest właśnie to, co mówiliśmy, nie wiem, czy to jest ta herbata, ale patrząc po tym, jak ona wygląda przyschnięta, to raczej nie. Jeżeli się pomyliliśmy, no to mea culpa, to nie pijcie tego, znaczy się róbcie co chcecie, ale tak jak z tą wodą. Idziemy dalej, tu jest kolejne przejście, no i to jest główna droga, obczajcie. No tu już nie ma opcji, aby wjechać Władimirem, chociaż kto go wie. Latają muchy, ponieważ tu nie tylko kozy chodzą też krowy. A jak wiemy, krowy stawiają duże miny. Narożny budynek, zaraz na skarpie. Wyjdźmy sobie wyżej.
Widzimy jego profil, przekrój. Czyli to są jakby piwnice. A tutaj pierwsze piętro i zobaczcie, jaki widok mieli przez okna. No mistrz. To jest dokładnie 321 metrów nad poziomem morza. Ale z tego punktu widzimy dokładnie wybrzeże. Widzimy też tą wyspę wojenną oraz ten cały cypelek. I to właśnie tam stacjonowali Włosi. No nie tylko tam, ale głównie. Mieli naprawdę idealny punkt obserwacyjny i byli, dzwonią chłopaki, i byli też ciężko, że tak powiem, do podejścia, bo oni się lepiej bronili, bo byli wyżej. Zawsze jest ciężej podejść od dołu i zaatakować. No ale historia, jak już wiecie, potoczyła się inaczej. Szukajcie tabli z nazwiskami, bo już znalazłem dwie. To wydaje mi się, że mieszkańcy tutaj przyjeżdżali i oznaczali swoje domy już po wojnie. Tablica Sztepia Haksi Puruzemuko. A, no to już wiem, gdzie jesteś. To musisz skręcić w lewo 200 metrów, potem skręt łagodny prosto, potem 20 metrów pod górkę. Przy jednym z kościołów skręć znowu 3 razy w górę i w dół, podskocz i powinieneś być. Tam za Biedronką w prawo. No tak, prościej to tak. O, myślałem, że wejdę na jakieś wyższe piętro. Teraz przydałby się jakiś dobry architekt wnętrz, który by swoją wyobraźnią popowiadał, co gdzie tutaj było. No tutaj to wiadomo, raczej było wejście. Spodziewam się, że tu powinien być jakiś przedsionek, tam kolejne pomieszczenie. A ten cały okrąg to był czyjś dom. O, tam jest też tablica jakaś. Tam trzeba skorzystać z tego. Może to nie wygląda, ale te góry są dosyć mocno strome. Nie chciałbym się zwalić na łeb przysłowiowy, ale czego się nie robi dla urbexu. No to w sumie chyba tego nie trzeba tłumaczyć. 55-31. Kolejne było domostwo. Bądź nawet kogoś pochowali w tym miejscu. Manek Safer Ferrati. Ptak przeleciał mi nad głową. Właśnie tu się urodził i tutaj można się domyśleć, że zmarł. Jeszcze jakoś można wkraść się przez okno do jednego z pomieszczeń. Wyobraźmy sobie, że jakieś 70-80 lat temu to właśnie tutaj mógł być czyjś salon. Jest to przepiękne miejsce, można to nazwać skansenem nawet, bym powiedział, ponieważ jest trudno dostępne, więc mało kto o nim wie, a chodząc tymi tak naprawdę nieodkrytymi uliczkami sami na nowo odkrywamy trudną historię Albanii i tego miasta. Udało mi się znaleźć miejsce, do którego tak naprawdę od początku dążyłem. Widziałem materiał w telewizji właśnie o tym miejscu. Zastanawiacie się, co to jest za tablica? Mianowicie przodkowie, rodzina ludzi, którzy tutaj mieszkali, oni nie zapomnieli o tym. Oni tutaj często przychodzą, żeby uczcić pamięć tych ludzi, którzy tutaj polegli, tych obrońców tych wszystkich terenów i właśnie ofiar, które zostały zabite przez spalenie tego miasta i zbombardowanie już przez nazistów. Mianowicie takie tabliczki są to po prostu tabliczki upamiętniające ludzi, którzy tutaj żyli. Jest to dom jednego z mieszkańców, gdzie jego rodzina przychodzi tutaj, żeby po prostu wskazać, że kiedyś tutaj żył mój wujek, mój tata, moja ciocia, moja babcia. I to samo właśnie było w materiale telewizyjnym. Właśnie przykładem był ten dom i ta okolica. Dobra, kądziu, gdzie ty jedzie? Ty żeś tufla. Było blisko. Chodząc po tym trochę jak taka koza się czuje. Dobra. Widzicie to? Patrzcie. Ziemia odsłoniła. Stare puszki, kawałki jakiegoś metalu, zobaczcie. To wszystko odsłoniła ziemia. To się zastanawiam, co to jest. Żeby to nie był żaden nie wypał, ale nie, to jest puszka. To jest na 100% jest z tamtych czasów. Po prostu wyrzucili, tu się zaczęła obsypywać ziemia i to wyszło. Mega temat. Jakie znalezisko. Słyszę już Konrada. Gdzieś tu powinien być. Teraz pytanie, w którą ja mam stronę iść. Zazdroszczę kozom, które po pionowych ścianach chodzą. No i Bente, który też chodzi po pionowych ścianach. Ale on jest dzikiem. Hello! Beautiful!
Great country. Poland. Good. Nice to meet you. Yeah, brothers. I właśnie dla takich rzeczy warto przyjeżdżać. Słuchajcie, jesteście na totalnym odludziu. Gdzieś wysoko w górach, łazimy po tych starych domostwach. Nie ma właśnie większych problemów. Słuchajcie, ludzie się cieszą, chcą porozmawiać, są naprawdę przyjaźni. Cieszą się z tego, że przyjeżdżacie tutaj. No wiadomo, zawsze się może trafić jakiś gamoń, ale to tak jest na całym świecie, a ludzie są naprawdę mega. Ucieszą się, pomachają. No i życzą ci wszystkiego dobrego. No czasem jest ta bariera językowa, ale no cóż. No nie tylko w Albanii się tak dzieje. Tam jest Łukasz, to on by w ogóle do nas nie doszedł. Już idziemy, tam jest ten Lamborghini. Zwróćcie uwagę na jedną rzecz, to jest coś, co chciałem wyjść wyżej, żeby wam pokazać. Zobaczcie, jak nisko schodzą chmury, a tak nie było. No, będziemy możliwe, że wracać przez te góry właśnie w mgle. W chmur. Przez te chmury i bacówka awantury. I od nocy do rana będzie urbex. Siema Łukaszenko, Siema Łukaszenko. jak zdrówko? A wszystko w porządku. Fajnie, git? duszno, pozwiedzałem. Wszystko git? Tak, tylko tu było te super łatwe podejście, a ja się tupam tam po krzakach, po jakieś właśnie skarpy. Piękno w klocek. To jest synchronizacja. Jak brać. I tutaj kończy się nasza wyprawa po puszczonym mieście Tragias i Wieter. De facto miasto ruin, które nie zostało nigdy zdobyte, tak jak Albania, kraj kontrastów i miasto kontrastów. Mega ciekawe miejsce. Dziękujemy za dzisiaj. Pamiętajcie o innych odcinkach z Albanii. No i co? Do zobaczenia na następnej wyprawie. Cześć. Ciao, Syciliano. I dawno tego nie mówiłem. Jak chcecie trzecią książkę, to kupcie Fukushimę. Logiczne.